Tak, akurat na dzisiejszy odcinek musiałem wziąć plecak, bo mam tam ważne właśnie rzeczy. Co my tu mamy? O, właśnie. Za dużo. A więc siemaneczko moi drodzy, z tej strony Patryk Szczepanik, Szczepaników tak jak zawsze. I właśnie otworzyłem sklep z własnymi ubraniami, moja własna marka odzieżowa. Nazywa się Szczepaniko, więc jeśli któraś z tych rzeczy cię interesuje, albo chciałbyś coś takiego, taką czapeczkę sobie nabyć swoją, to wbijaj na adres szczepanikow.pl, a ja już przechodzę do odcinka. A mianowicie dzisiaj zajmiemy się, moi drodzy, przypałowymi historiami z rodzeństwem. I tym właśnie dzisiaj się będziemy zajmować, moi drodzy. Wasze historie z dzieciństwa będą czytane przeze mnie, będę na nie reagował i będę po prostu się dobrze bawił. Mam nadzieję, że wy ze mną. Miłego odcinka, moi drodzy. Zaczynamy. Pierwsza historia. Pstryk. Mówiłem bratu, żeby mnie bił, a potem skarżyłem to rodzicom. Napisał Kamil z Grudziądza. No powiem szczerze, nie tego się spodziewałem po tym odcinku. Fajnie, Kamil, fajne rzeczy, dobre dzieciństwo. Pozdrawiam twojego brata, który prawdopodobnie już nie jest twoim bratem. Okej, następna historia. Marcelina napisała nam ładną historię. No dobra, a więc to się działo jak miałem 8 lat w wakacje. Moja siostra, Dagmara, 24 lata, sorry Szczepan, zajęta. Ja się nie rzucam na każdą waszą siostrę, która jest w moim wieku, okej? Wyjaśnijmy to sobie, ale dzięki, że mówisz, fajnie, że już to wiem, nie będę sobie pozwalał za dużo. Pozwoliła mi pograć na jej laptopie w gry, ale po obiedzie. Ja chyba wiem, co się stanie, ale zobaczmy dalej. No i ona mi obiecywała, no i ja jak głupia i naiwna siostra uwierzyłam w to. Radosna muzyczka? No ja tak idę sobie do kuchni, która jest na piętrze i biegnę po schodach i co się stało? No nie wiemy, co się stało, powiedz nam, prosimy, powiedz nam. Dramatyczna muzyczka. Moja siostra mnie wyminęła i zamknęła mi swoje drzwi od jej pokoju z cudownym odgłosem. Żartowałam! Ja jako dobry przykład młodego dziecka niechcący walnęłam ręką w jej drzwi, a miała szklane i walnęłam ręką w nie. PS, szyba rozwalona, ręka do szycia. Au. I blizna do końca życia. Marcelina, ja chciałem tylko powiedzieć, że ja od początku węszyłem w tym ściemę. Jakby takie przekładanie przez rodzeństwo czegoś fajnego na późniejszą godzinę jest zawsze ściemą, mam wrażenie. Więc ja z doświadczenia z moim bratem wiedziałem, że to będzie kłamstwo, ale rozumiem, że się na to nabrałaś. Czego nie rozumiem, to tej ręki w szklanych drzwiach, wiesz? Ty masz jakieś problemy z okazywaniem emocji na przykład? Tak delikatnie pytam, żeby nie było, nie naciskam na ciebie, ale no, jeśli miałaś 8 lat i byłaś w stanie walnąć ręką w szklane drzwi i rozwalić je i potłuc i zrobić se krzywdę, to nikogo nie oskarżając, wydaje mi się, że to z tej dwójki to ty masz większy problem. No nie wiem, spróbuję ci pomóc w ten sposób, że powiem: starsze rodzeństwo zawsze płata nam figle, nie? Marcela, rozumiem cię. Ja sobie nigdy nie rozwaliłem ręki, ale rozumiem, o co ci chodzi. Przejdźmy dalej, pozdrawiam Marcela, dzięki za historię. O, bo nie chcę tego Kto zaczyna tak historię? What the fuck? A więc przyznaję się, że raz poszłam srać. Coś jest nie tak, jak laska raz w życiu była wypróżniać się. Ja też nie jestem ekspertem w dziedzinach anatomii człowieka, ale się więcej niż raz w życiu srało. Nie wiem, jak to delikatniej ugryźć, ale zobaczmy, co dalej się dzieje. I jak wstawałam, tak dziwnie wymachnęłam ręką i szczotka mojego brata wpadła do kibla. I tu mamy w nawiasie: o tak! Co? Chcę powiedzieć, że jeszcze nie zdążyłam spłukać. Wystraszona wyciągnęłam ją, bo wystawał taki kawałek. Wzięłam i odstawiłam bez umycia. Ale hamuwa, to już jest chamstwo. Sytuacja miała miejsce jakieś pół roku temu, ale nadal mam wyrzuty sumienia. XDDD. Aha, czyli on tego nie wie. Nie powiedziałaś mu. Okej, i takie właśnie osoby się zgłaszają do tych odcinków. I co ja mam z nimi zrobić? Bo ja zawsze próbuję pomóc w takich historiach, nie? Ale wydaje mi się, że chociaż odrobinką tutaj godności byś mogła się wykazać i chociaż mu o tym powiedzieć, to jest A, albo B, chociaż ją umyć, nie pomyślałem. Po co ja się w ogóle... Jak miałem 7 lat, to siostra wyrzuciła mnie przez okno. Mieszkamy na parterze. Muszę przyznać, że jak zaczynam historię i widzę, że napisał to chłopak, to z góry zakładam, że będzie coś to mega durnego, naprawdę. Dziewczyny na moim kanale są dość takie kreatywne, piszą takie długie historie, coś fajnego się dzieje, proszą o inną muzykę w tle i tak dalej. I pojawia się Darek. Darka wszyscy znają, tak? No Darek to jest właśnie taki jajcarz zazwyczaj, ale dziś siora wyrzuciła mnie przez okno. I to jest typowy facet na moim kanale właśnie. Dzięki, Darek. Mordo, więcej historii chcemy takich na tym Nie pisz już.
Roxy napisała: uwaga, moja przypałowa historia. Nie omijaj, poczytaj. Dobra, czytamy razem. Kiedyś z moim bratem, gdy zostaliśmy sami w domu, w ciągu 3 godzin narobiliśmy straty na około 1000 zł. Bo jak zostaliśmy sami z bratem w domu, postanowiliśmy najpierw pobawić się w rycerza i księżniczkę. No i książę był z miotłą i zbił lampę miotłą. A później, jak nam się to nudziło, to zaczęliśmy zadzwonić do wszystkich osób z list kontaktów z telefonu mojego taty. Ale fajny pomysł, brzmi wyśmienicie. No i zadzwoniliśmy do wszystkich osób. Niektórym robiliśmy kawały, niektórym normalnie gadaliśmy, poza jednym numerem. Był to 997. Ten numer to kłopoty. Tata miał ten numer zapisany w liście kontaktów. Na wypadek, gdyby zapomniał, wiadomo. Zadzwoniliśmy tam i wkręcaliśmy, że jakiś pan chodzi cały czas wokół naszego domu. Potem się rozłączyłam, bo pani, która z nami rozmawiała, była nudna. Nie ma to jak zadzwonić na policję z ważnym problemem, że na przykład ktoś cię śledzi i zakończyć rozmowę, bo pani jest nudna. Proszę pani, no tutaj chodzi za mną od 30 minut jakiś podejrzany człowiek. A ona, wiesz, mówi: dobrze, to proszę podać lokalizację, może jak się pani nazywa. Dobra, nuda sama. Do widzenia, proszę pani, do więzienia. No i jak można się spodziewać? Policja przyjechała i rodzice musieli płacić mandat. Jak można się również spodziewać, nie było później zabawnie. No ja się na przykład spodziewam, że wasze pośladki chyba się potem za bardzo nie śmiały, nie? Były czerwone, ale nie ze śmiechu. Od pasa ojca prędzej mogły być czerwone. Ja wykorzystam tę sytuację, bo to był żart i troszkę się z tego śmiałem, ale przestrzegam każdego mojego drogiego widza, który to ogląda. Nigdy w życiu nie róbcie sobie, proszę, żartów z numerów jak 997, 998, no w ogóle 112, wiecie, wszystko co jest związane z jakimiś nagłymi wypadkami. Ponieważ jeśli na przykład wezwiecie karetkę pod swój dom dla zabawy, to w momencie, w którym wy wysłaliście ją do siebie, ktoś mógł naprawdę potrzebować pomocy i ta karetka będzie zajęta, bo będzie jechać do was, nie? To samo z policją, ze strażą pożarną i tak dalej. Także nalegam, wiem, że to jest oczywiste zapewne dla wielu z was, ale nie róbcie nigdy tych żartów. Dziękuję bardzo. Jezus Maria. Pamiętacie, co wam mówiłem na temat komentarzy pisanych przez mężczyzn na moim kanale? Jak zaczynam historię i widzę, że napisał to chłopak, to z góry zakładam, że będzie coś to mega durnego. Posłuchaj tego. Dominik napisał: to było tak, miałem 4 lata i gdy się kąpałem, to mój brat wypuścił coś brązowego. I jakby na tym już to można też skończyć, ale... I to jeszcze nie koniec historii, czekaj. Ja się tym bawiłem. O? Z taką satysfakcją. O? No i później okazało się, że to kupa. Pozdro! Dominik, w którym momencie doszło do ciebie, że to może... Tnijmy to tu, dalej. Hej, to znowu ja, Emilka napisała, czy już kiedyś była? Hej Emilia, jak u ciebie się życie zmieniło przez ten czas, powiedz nam. Ja mam taką przypałową historię z siostrą. Pewnego razu, jak byliśmy w sklepie, moja siostra zaczęła jeść winogron. No i ja, mądra, zamiast powiedzieć jej, żeby przestała, zaczęłam udawać, że jej nie znam. Jakaś pani ją upominała, a ja odeszłam jak najdalej od niej. XDD. No i to jest śmieszna historia, takich się dzisiaj spodziewałem. Jest to zabawne, nikt nie ucierpiał prawie, bo to była młoda osoba, można sobie coś zjeść z Afriko. Mi na przykład już nie wypada, a dalej czasem to robię. No i Emilka, witam ponownie i cieszę się, że znowu wróciła, że dalej oglądasz. Wiesz, fajnie. Dzięki za podzielenie się historią. Gdy byłam mała, około 4 lata, a mój brat 7, uciekliśmy babci na pole w piżamie i na bosaka do sąsiada i spytaliśmy się, czy możemy oglądać Świnkę Pepę u niego, bo babcia nam nie pozwala. XD. Mnie w ogóle całe życie omija hype na Świnkę Pepę. Ja nie widziałem w życiu ani jednego odcinka Świnki Pepy. Czy możecie mi w komentarzach skrócić, o czym to jest? Ja wiem, że tam jest świnka i ona ma tatę i mamę chyba, ale nie wiem nic więcej o niej. To jest fajne, bo jakby próbuję zrozumieć, czy było to warte siary u sąsiada, nie? To może mi pomoże, jak powiecie. A tobie, mój drogi widzu, dziękuję za podzielenie się historią. Fajnie, że się otworzyłeś. Okej, pozwolę sobie na ostatnią historię na dzisiaj, także zostanie jeszcze chwilkę ze mną. Moja historia. Raz z moją siostrą, Gabi ma na imię, pojechaliśmy z naszą mamą na plac zabaw przed domem mojej babci. Moja babcia ma przed domem plac zabaw, nie? I wtedy ja miałem 7 lat, a moja siostra 5 i myślałyśmy, że plac zabaw jest nasz. Więc jak jakieś dziecko chciało się na czymś pobawić, to moja siostra mówiła: poproszę głos małej dziewczynki, XD. Czemu mi to robicie? Nie podchodź do tej huśtawki, bo jak podejdziesz, to moja siostra Emilka cię zje, okej? Man? Ponieważ ja mam na imię Emilka. Teraz jak o tym myślę, wstyd mi i chciałbym przeprosić te dzieci, więc jeśli to oglądają, to ja przepraszam. To jest idealna, fajna historia na zakończenie. Super. Bardzo się cieszę, że po takim czymś i po tylu latach jesteś w stanie przezwyciężyć swoją dumę i przeprosić te dzieci, wiesz? I ja się do tego podłączam. Jeżeli te dzieci to oglądają, hej, Emilka i Jesiora tego nie chciały, nie mówiły poważnie. Znaczy wtedy mówiły poważnie i faktycznie by was ta siostra zjadła, ale teraz już to nie ma
ma znaczenia, bo przepraszają, okej? No i moi ukochani, najlepsi widzowie, jakich widział YouTube. To jest mowa o was dalej. Dzięki bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobały wasze przypałowe historie z rodzeństwem. I jeśli chcielibyście jeszcze kiedyś zobaczyć te historie na moim kanale, to nie ma nic prostszego. Lajkujcie ten filmik, piszcie poniżej koniecznie komentarze ze swoimi historiami z dzieciństwa, z rodzeństwem, a nie z dzieciństwa. Ponieważ właśnie spod tego odcinka będę brał kolejne komentarze i czytał je na kolejnym odcinku z tej serii. Moi drodzy, korzystając z tego, że to jest mój kanał, no i jest to jednak ważne, że sobie tą swoją markę zrobiłem, to jeśli jeszcze nie widzieliście strony z moim sklepem, to zapraszam serdecznie. Stworzyłem bluzki, koszulki, plecaki, te piękne bransoletki, które mam na sobie. To wszystko jest dostępne na sklepie na linku szczepanikow.pl. Jeśli się podoba, to wchodźcie, shopujcie i tak dalej. Dzięki za oglądanie, peace yo, trzymajcie się do następnego i bye! Mamy po 20 lat, własną miłość, własny świat.